Dziś jesteśmy w Lubinie, gdzie sprawdzimy działanie największej bezpłatnej sieci komunikacji autobusowej w Polsce, która działa nie tylko na terenie miasta, ale także na terenie powiatu. Wyobrażacie sobie świat bez biletów? Ja też nie. Mamy bilety do kina, teatru, na wystawę, molo, pociąg, komunikację miejską, wszędzie są te bilety. A tutaj nie. W leżącym na Dolnym Śląsku Lubinie, mieście z 73 tysiącami mieszkańców, działa bezpłatna komunikacja. Biletów na autobusy nie ma i basta. Choć jest jeden wyjątek z młodzieżą szkolną w gminach, która bilety otrzymuje, żeby móc refundować ich przejazdy. W każdym razie komunikacja jest za darmo dla wszystkich, choć wiadomo, że w efekcie płacą za nią w podatkach wszyscy mieszkańcy. I tak już od ponad 2 lat, a dokładniej od września 2014 roku. Wśród przyczyn uruchomienia bezpłatnej komunikacji, poza kwestiami politycznymi, które zawsze gdzieś tutaj swój udział mają, była chęć zapewnienia nieograniczonego dostępu do przewozów, szczególnie ludziom młodym i dzieciom, ale też emerytom. Miasto posiadające budżet na poziomie ponad 300 milionów złotych mogło pozwolić sobie na finansowanie w pełni swojej komunikacji. Cały transport powiatowy kosztuje 26 milionów złotych rocznie, choć koszt transportu na terenie miasta w budżecie Lubina oszacowano na 14 milionów złotych. To nie jest nawet 5% całego budżetu miasta. Porównywalny liczbą mieszkańców Inowrocław ma na przykład budżet o 20% mniejszy. Natomiast w przypadku większych miast darmowa komunikacja w Toruniu pochłaniałaby w całości 8% budżetu miasta przy braku wpływów z biletów, a w Warszawie już prawie 19%. I tu nie liczymy takich inwestycji jak rozbudowa metra. Następny przystanek Skłodowskiej Cmentarz. Po wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji w autobusach zdemontowano kasowniki, a w ich miejsce od niedawna pojawiają się ładowarki USB. Docelowo w każdym autobusie mają być dostępne 2 gniazda umożliwiające ładowanie smartfona czy tabletu. Jadąc do Lubina miałem też w głowie przemyślenia, że skoro ludzie jeżdżą za darmo, to na pewno pojazdów nie szanują i będą w nich widoczne uszkodzenia oraz brud pozostawiony przez pasażerów. Nic bardziej mylnego. W pojazdach było schludnie i nie widziałem też skutków wandalizmu. Skoro już mówimy o taborze lubińskiej komunikacji, to o szczegóły zapytaliśmy panią Danutę Leśniak z lubińskiego PKS-u, przewoźnika obsługującego miejską i powiatową komunikację. Do obecnego przetargu przeznaczonych jest 51 autobusów. Głównie wiodące autobusy to MANy w ilości 24 sztuki. Pozostałe to Karosy, Irysbus, Neoplan, Setra oraz 5 małych autobusów Kaciamali. Najstarsze 2 autobusy są to Setry z 2004 roku, a najmłodsze autobusy to jest rok 2012. Tu trzeba dodać, że już po wykonaniu nagrania w taborze przybyły jeszcze 2 nowe autobusy Kapena Urby, wyposażone w pełną klimatyzację oraz silniki spełniające normę Euro 6. Te 19 autobusów, które zostały zakupione z RPO, one mają klimatyzację i to jest tylko kabina kierowców. Pozostałe autobusy, 2 Setry z 2004 roku mają klimatyzację na całej przestrzeni autobusu, natomiast 5 Neoplanów, te są klimatyzowane, ale tylko kabina kierowców. Większość pojazdów, z wyjątkiem 8 średniopodłogowych Karos, wyposażonych jest w rampy, umożliwiające wjazd wózka inwalidzkiego na pokład autobusu. Co ciekawe, Neoplany mają ten wjazd umieszczony w przednich drzwiach,
a przejście do środka jest na tyle szerokie, że wózek mieści się tam bez problemu. Część autobusów wyposażona jest też w monitoring. Wszystkie autobusy od 1 listopada będą wyposażone w zmodernizowany system informacji pasażerskiej i lokalizacji pojazdów GPS firmy LT GPS. System głosowej zapowiedzi przystanków ma zostać rozbudowany o komunikaty dotyczące numeru linii i kierunku jazdy, wygłaszane na zewnątrz pojazdu. W pojazdach pojawią się wyświetlacze LCD z informacją o bieżącej pozycji autobusu na mapie miasta i trasie linii. Łącznie na 12 przystankach dostępne będą LEDowe tablice z informacją o najbliższych prognozowanych przejazdach. Bieżąca informacja o lokalizacji autobusów na mapie miasta oraz odjazdach w czasie rzeczywistym dostępna też będzie w aplikacji na smartfony. Komunikacja odbywa się łącznie na 17 liniach autobusowych, 10 miejskich i 7 powiatowych. Najczęściej kursującymi liniami są 4 i 7 z częstotliwością w szczycie około 10 minut. Ciekawostką jest układ linii okrężnych 3A i 3B objeżdżających dookoła miasto, zaś wyróżnik literowy decyduje o kierunku ruchu. Linie powiatowe obejmują większość gmin z wyjątkiem Rudnej. Na wszystkich liniach rocznie autobusy przejeżdżają około 2 700 000 kilometrów. Często przy okazji bezpłatnej komunikacji, która ma przyciągnąć nowych pasażerów, wymieniany jest przykład Tallina w Estonii. Tam po wprowadzeniu bezpłatnych przejazdów liczba pasażerów praktycznie się nie zmieniła, bo wzrosła o nieco ponad 1%. Sytuacja w Lubinie była jednak diametralnie różna. Według danych władz miasta, od czasu wprowadzenia bezpłatnej komunikacji liczba pasażerów podwoiła się. Przed zniesieniem opłat liczbę pasażerów szacowano na nieco ponad 6 milionów w skali roku, a obecnie mówi się o prawie 13 milionach pasażerów. Ciężko jednak powiedzieć, w jakim stopniu brak opłat w komunikacji zachęcił mieszkańców do skorzystania z autobusu zamiast własnego samochodu. W mieście nie widać było większych zatorów, choć trzeba przyznać, że Lubin ma rozbudowany układ drogowy. Miasto otacza ring w większości tworzony przez dwujezdniową arterię z 2 pasami ruchu w każdym kierunku, co tworzy zamknięty układ obwodowy śródmieścia. W przyszłości sytuacja będzie jeszcze lepsza po wybudowaniu drogi ekspresowej S3 na zachód od miasta. Bezpłatna komunikacja dla mieszkańców bądź dla wszystkich osób działa dziś w około 25 polskich miastach i powiatach. Wśród nich są np. 30-tysięczna Brodnica i 60-tysięczny Bełchatów. Jednak to komunikacja w powiecie lubińskim obejmuje swym zasięgiem największą liczbę mieszkańców. Łącznie jest to prawie 100 000 osób. Bezpłatna komunikacja jest zresztą jedną z darmowych usług oferowanych przez władze mieszkańcom. Na obszarze miasta zapewnione jest też pokrycie otwartą siecią Wi-Fi. Bezpłatny jest też wstęp do mini-zoo, ptaszarni i dinoparku wewnątrz Parku Wrocławskiego. Bezpłatna komunikacja ma spełniać podstawową potrzebę transportu mieszkańców danego obszaru. W niektórych wydaniach, np. Ząbkach, jest też elementem zachęcania mieszkańców do płacenia podatków na terenie miejsca zamieszkania lub w ogóle osiedlania się na danym terenie. Pojawienie się bezpłatnych przejazdów może znacznie zwiększyć liczbę pasażerów, co wygeneruje większe koszty działania komunikacji. System szybko może się rozdmuchać do niebotycznych kształtów, więc istotna jest tu ciągła kontrola wykorzystania usług i optymalizacja połączeń. Z jednej strony pasażerowie chętniej przemieszczają się, wykorzystują autobusy częściej, realizując swoje codzienne potrzeby. Z drugiej strony przemieszczanie to może być nieekonomiczne, bez powodu lub odbywać się na dystansach do pokonania pieszo w kilka minut. Brak wpływów z biletów oznacza też mniejsze możliwości inwestycyjne w transport.
Z polskich doświadczeń wynika, że decydują się na to raczej mniejsze miasta i gminy, dla których wydatki na transport publiczny stanowią kilka procent całego budżetu i ma to być element podwyższania jakości życia na danym obszarze. Najbliższe lata zweryfikują jednak to, czy władze są w stanie utrzymać komunikację bezpłatną na dłuższą metę. Cały powiat. Cały powiat. Dziś jesteśmy w Chciałem powiedzieć w Lublinie.